Cześć, OnePlus 15R, tańsza wersja telefonu OnePlus 15. Świetny jasny ekran, duży, bo to 6,83 cala, technologia LTPS, co znaczy, że częstotliwość odświeżania może wzrosnąć aż do 165 Hz, ale to w przypadku tylko wybranych gier, takich jak na przykład Call of Duty. Normalnie w codziennym życiu ona oscyluje pomiędzy 60 a 120 Hz, zależnie od tego, jakie wybierzemy ustawienia. Szerokość i długość tego telefonu jest adekwatna, podobna do innych telefonów, które mają ekran tego rozmiaru, czyli 6,8 cala. Waga 114 gramów, czyli też taka normalna po prostu w tym przypadku. Nie mam wrażenia klocowatości tego telefonu, raczej sprawia wrażenie poręcznego, no ale ja przyzwyczaiłem się do tych rozmiarów. Procesor, jaki tutaj mamy, to jest Snapdragon 8 generacji 5, nie 8 Elite jak w przypadku OnePlusa 15 bez R, czyli on jest troszeczkę słabszy, ale to jest wciąż procesor flagowy, który pozwala nam bardzo wygodnie, szybko z tego telefonu korzystać. Nie zauważyłem większej różnicy, jeśli chodzi o prędkość działania między nim a Poco F8 Ultra, który ma właśnie 8 generacji 5 Elite. Jeśli chodzi o baterię, to tutaj jest ciekawa sprawa. 7400 mAh, czyli o 100 mAh więcej niż mamy w OnePlus 15. Ładowanie 80 W, czyli no troszeczkę mniej niż te 120, które jest w OnePlusie 15, ale słuchajcie, to combo, czyli ten rozmiar baterii i ta prędkość ładowania 80 W, no to nie jest wolno, powoduje, że z tego telefonu korzysta się bardzo wygodnie i nie ma tutaj mowy o tym, że nam może nie starczyć baterii do wieczora, niezależnie od scenariusza, w którym używamy tego telefonu. Jeśli chodzi o aparaty, to ten model interesuje mnie zwłaszcza z powodu takiego samego obiektywu głównego jak w droższym OnePlus 15. Ten sam sensor, taki sam rozmiar, taka sama rozdzielczość, takie samo szkło. Właściwie jedyne co różni te aparaty to troszeczkę inna wersja procesora, ale prawdopodobnie to nie ma większego wpływu z tego co widziałem na to, jak te zdjęcia wychodzą, czyli przy okazji powiedzmy, że przetestujemy sobie aparat główny w OnePlusie 15. Prócz tego mamy słaby jeśli chodzi o specyfikację, oczywiście obiektyw szerokokątny to jest tylko 8 megapikseli rozdzielczość i 1/4 cala, no malutki po prostu, więc oni nie mogli go za bardzo podzielić na więcej pikseli. Malutka matryca. Natomiast aparat do selfie to jest światło 2.0, no więc powiedzmy, że w miarę jasny, 32 megapiksele i to tyle, co wiem na ten temat. Nie wiem, jaki jest rozmiar matrycy w tym przypadku, no to już będziemy patrzyli na jakość, no nie ma co gadać na temat specyfikacji tych aparatów. Popatrzmy sobie, jak wychodzą zdjęcia i filmy. Aparat główny. Trzeba Wam wiedzieć, że w tym roku OnePlus wprowadził nową funkcję zdjęcia wysokiej rozdzielczości, ale system w trakcie robienia zdjęcia będzie sam decydował, jak wysoką rozdzielczość może zastosować, czy ze względu na przykład na słabe światło nie zastosować standardu 12 megapikseli. Warto uwzględnić te funkcje, recenzując aparat główny w OnePlusie 15R. Dlatego od razu ją włączyłem. Popatrzmy, jakie były efekty. Bardzo dobre światło, pogodny dzień. Tutaj OnePlus wybrał oczywiście tryb wysokiej rozdzielczości. Po prawej zdjęcie z Poco F8 Ultra. Zbliżenie na powiedzmy drugi plan. Ilość detali w dobrze naświetlonych partiach lepsza w OnePlusie, ale w cieniach więcej detali pokazuje Poco. Widać to po pniach drzew po lewej stronie. Przy dużym powiększeniu szczegółów w oddali widać większą szczegółowość OnePlusa wynikającą z większej ilości megapikseli, którą tutaj wybrał automat tego telefonu. Przypatrzmy się detalom na pierwszym planie. Tutaj różnica jest mniejsza, ale OnePlus wciąż posiada więcej detali. To samo miejsce, ale inny dzień, gorsza pogoda, mniej światła. W tej sytuacji OnePlus wybrał rozdzielczość 12 megapikseli.
Zobaczmy, jak w takich warunkach wypadnie porównanie do Poco F8 Ultra po prawej. Podobne zdjęcia, jeśli chodzi o barwę, ale widać, że OnePlus ma węższy kąt widzenia. Będzie mu łatwiej. Przybliżmy szczegóły. Mimo tej przewagi one są bardzo podobne. Zaglądam jeszcze bardziej w głąb zdjęcia. To samo. Na pierwszym planie identycznie. Mamy więc bardzo dobrą szczegółowość zdjęć w ciągu dnia na zewnątrz. A jak to będzie wyglądało wewnątrz? W normalnym, sztucznym oświetleniu aparat OnePlusa wybierze tryb 12-megapikselowy, tak jak w tym wypadku. Poco F8 Ultra po prawej. Zdjęcie z Poco ma dużo więcej szczegółów. Tutaj widać większy sensor o ponad 40% niż w OnePlusie. Podobnie sytuacja wygląda w bardziej zacienionych fragmentach. W dobrze oświetlonej kuchni w dzień OnePlus był w stanie wybrać tryb wysokiej rozdzielczości, które mamy teraz po lewej, a po prawej jest zdjęcie 12-megapikselowe. W zaciemnionym miejscu po prawej zdjęcie 26-megapikselowe ma zdecydowanie więcej szczegółów, chociaż także trochę więcej szumów, bo pixel binning w przypadku 12 megapikseli jest bardziej skuteczny w ich usuwaniu. Pod oknem, gdzie mamy więcej światła, sytuacja jest jasna. Nie ma żadnych szumów, natomiast zdecydowanie więcej szczegółów po lewej. Automatyka OnePlusa, jak widać, trafnie ocenia warunki i dostosowuje do nich rozdzielczość zdjęcia. 26-megapikselowe zdjęcie z OnePlusa pozostaje po lewej. Po prawej teraz Poco F8 Ultra w swojej wrodzonej, można powiedzieć, lub natywnej rozdzielczości 12 megapikseli. W zacienionym miejscu Poco radzi sobie zdecydowanie lepiej, mimo mniejszej rozdzielczości. Pod samym oknem lekko wysuwa się na prowadzenie OnePlus. Na lewo od okna we wciąż dobrze oświetlonej partii zdjęcia utrzymuje wyraźne prowadzenie, by zdecydowanie stracić je przy gorzej oświetlonych półkach. Kolejne zdjęcie z OnePlusa, znowu automat wybrał 26 megapikseli dzięki bardzo dobrej pogodzie. Po prawej Poco F8 Ultra standard. OnePlus oczywiście bardziej szczegółowy, ale co będzie, jak zmusimy Poco do zrobienia zdjęcia w 50 megapikselach, czyli w pełnej rozdzielczości sensora. 26 megapikseli OnePlus po lewej, 50 megapikseli Poco po prawej. Przybliżamy oba zdjęcia i cóż ja tu widzę? Nie widzę po prawej w Poco więcej detali, natomiast widzę dużą ingerencję AI, przez co zdjęcie wygląda sztucznie. Postprocessing OnePlusa jest ewidentnie zgapiony od iPhone'a, więc porównajmy go z iPhone'em 17. Tamka po lewej OnePlus, po prawej iPhone 17. Zdjęcie OnePlusa w oddaleniu jest bardziej plastyczne, bardziej wyraziste, bardziej mi pasuje. Zobaczmy, jak oba telefony odzwierciedlają szczegóły, gdy przybliżymy zdjęcie. Barwy w OnePlus są bardziej nasycone, ale jeśli chodzi o ilość szczegółów, to jest właściwie to samo. Przejdźmy do innego fragmentu zdjęć. Tutaj widać, że OnePlus bardziej konturuje kształty, a także ma mniejszą rozdzielczość. Pozostało jeszcze przetestowanie trybu portretowego. Najpierw jak zwykle zdjęcie wykonane ze statywu, dwukrotne zbliżenie 50 mm. Całkiem niezłe szczegóły. Teraz po prawej Vivo X100 Ultra. Vivo ewidentnie jest bardziej wyraźne, no ale tu mamy jednocalowy sensor. No jest duża przewaga hardware'owa. Porównajmy sobie zdjęcie z Poco F8 Ultra. Sensor 1 dzielony na 1,31 cala. Poco także oferuje więcej detali. Motorola Edge 60 po prawej. Telefon, który teraz można kupić w bardzo dobrej cenie. Ewidentnie dużo więcej szczegółów w OnePlusie. Galaxy S25 Ultra po prawej. Większy sensor, ale znacznie więcej szumów. Dlaczego? Nie wiem, być może jest to kwestia braku ingerencji AI. iPhone 17 Pro nie muszę tłumaczyć. Zdjęcie równie dobre, jeśli chodzi o szczegóły. W iPhone'ie trochę bardziej podoba mi się tonacja skóry, ale to jest oczywiście kwestia subiektywna. W Pixelu 10 Pro XL z kolei tonację skóry oceniam jako gorszą. Jeśli chodzi o detale, OnePlus jest tutaj odrobinę lepszy. Noc. Aparat główny. Podoba mi się kontrast, niebo jest ciemne, nie za bardzo rozjaśnione.
Po prawej zdjęcie z iPhone'a 17. Przybliżmy szczegóły. iPhone po prawej trochę lepiej je renderuje, a także fasada budynku wygląda bardziej naturalnie. Z lewej strony zdjęcia to Oppo ma lepszy obraz. Vivo X100 Ultra wygląda lepiej. Obraz jak to w Vivo jest mocniej podretuszowany, ale ma więcej szczegółów i mniej szumów. Poco F8 Ultra zdecydowanie tutaj deklasuje OnePlusa 15R. To jak dotąd najlepszy obraz. Ale nie można powiedzieć, że OnePlus 15R robi złe zdjęcia w nocy. iPhone 17 Pro po prawej. Galaxy S25 Ultra. Motorola Edge 60 Pro i wreszcie Pixel 10 Pro XL. Jak widać, zdjęcia z głównego obiektywu OnePlusa nie będą rywalizować na podium o największą ilość szczegółów, ale mają dobrą kolorystykę, odpowiedni kontrast, nie są nazbyt rozjaśnione. To są dobre zdjęcia. Aparat szerokokątny po lewej, aparat główny po prawej. Porównajmy sobie kąt widzenia. A teraz błękit znaków. Barwy są zbieżne. Oczywiście jakość dużo lepsza po prawej. Aparat główny OnePlusa zamieniamy teraz z aparatem szerokokątnym Vivo X100 Ultra. Vivo jest bardziej gładkie, co wychodzi nawet w tak dobrym świetle, ma znacznie większy sensor, natomiast ilość szczegółów jest właściwie taka sama. Kąt widzenia podobny, ale Vivo troszeczkę szerszy. W słońcu to my nie zobaczymy żadnych różnic. Trzeba od razu iść do kuchni. Znowu po prawej Vivo X100 Ultra. Patrzymy na szczegóły i mamy problem, bo oba zdjęcia są brzydkie. Vivo może trochę bardziej traci kolory, ale ja naprawdę nie widzę tutaj jakiejś różnicy jakości. S25 Ultra miał bardzo zacny obiektyw szerokokątny. Może on wprowadzi jakieś urozmaicenie. No wprowadził, ale nie do końca takie, jakiego się spodziewałem. Spójrzmy jeszcze raz w przyprawy. No może w Samsungu ta podkładka po prawej jest bardziej czytelna, ale to raczej prognostyk zdjęć w nocy. O wilku mowa, aparat szerokokątny, noc. Podoba mi się to zdjęcie, czarne niebo, tak jak być powinno. Vivo X100 Ultra po prawej stronie. Widzę, że troszeczkę Vivo jest ostrzejsze. W OnePlusie na odsłoniętej ścianie nie widać zarysu cegieł, tak jak w Vivo. Mamy mniej detali po lewej w OnePlusie, ale ten obraz nie drażni, on jest miękki. Wygląda marnie, ale przyzwoicie. Teraz po prawej iPhone 17. iPhone 17 ma większy sensor. Zobaczymy, czy zrobił z niego lepszy użytek. Chyba nie. Ta czerń nieba w iPhone'ie i te szumy. Niedobrze to wygląda. Spójrzmy na prawą część zdjęć. Ewidentnie zdjęcie z OnePlusa jest w tym wypadku lepsze. Piksele, na które podzielona jest matryca OnePlusa, mają rozmiar 1,12 mikrometra. Natomiast w przypadku iPhone'a mamy 0,7 mikrometra. I cóż z tego, że jest ich znacznie więcej, bo trzykrotnie więcej, 24 megapiksele w porównaniu do 8. W nocy, jak widać, czasami mniej znaczy więcej. Teraz po prawej Redmi Note 15 Pro Plus. Taki sam rozmiar sensora jak w OnePlusie, taka sama rozdzielczość 8 megapikseli, ale jakże inne wyniki i nie chodzi mi tutaj o troszeczkę inną pogodę, jaka wtedy była, tylko zobaczcie, jak bardzo różni się kontrast tych zdjęć, a szczegółowość. Redmi bardzo agresywnie wyostrza zdjęcie, ale więcej moim zdaniem w ten sposób traci niż zyskuje. Obiektyw szerokokątny OnePlusa w nocy ma wybitnie mało szczegółów, ale trzeba docenić odpowiednią ekspozycję, a także w miarę neutralne, nieprzesadzone barwy. Aparat selfie na zewnątrz, naturalne światło. Podobają mi się barwy, szczegóły też są całkiem dobre. W tym samym świetle tryb portretowy. Zobaczmy od razu, jak wygląda odcięcie brzegu okularów. Bardzo ładnie.
To jest ogniskowa 0,8, ale możemy także wybrać ogniskową o wartości 1. Wchodzimy trochę bardziej w głąb domu, troszeczkę gorsze światło. Tryb portretowy wciąż bardzo dobrze, szczegóły także. Teraz już sztuczne, ale przyzwoite światło. Jeśli chodzi o szczegóły, wciąż jest nieźle, więc teraz słabe światło. Widać naturalną w tym wypadku utratę jakości, ale cały czas mamy odpowiednie barwy. Jeszcze krótki test odcięcia tła w trybie portretowym w słabszym świetle i mogę skonstatować, że mamy do czynienia z naprawdę solidnym aparatem do selfie. Porównanie do Poco F8 Ultra, po lewej OnePlus, po prawej Poco. Troszeczkę inne barwy, ale oba zdjęcia są udane. W słabym świetle w OnePlusie odcienie skóry są cały czas naturalne, natomiast w Poco niestety idą za bardzo w zieleń. Do tego zdjęcie w OnePlusie ma więcej szczegółów. Pozostajemy przy kamerze przedniej, ale przechodzimy do wideo. Minus 11, więc takie rękawice. Dobra, mamy tramwaj, ale czy tutaj mamy jakieś... Tło prześwietlone, ale twarz ma naturalne barwy. Żadnych przełączników na ekranie po lewej. Żadnych dodatkowych ustawień dźwięku. Czuję, jest naprawdę bardzo zimno. Jest możliwość włączenia super stabilizacji, ale różnica nie jest wielka. Ultra stabilizacja, niby włączona. W tym trybie w tle pojawia się lekka żelatynka, więc chyba nie warto. Jeszcze trochę przejdę. Jeszcze się trochę pomęczę. Może nie ma co, Vivo X300 Pro dla porównania. Teraz tutaj zrobię zdjęcia zwyczajowe. No i tyle, i pójdę. Wracam do OnePlusa i Motorola Edge 60 Pro. OnePlus wydaje się mieć lepszą jakość niż Motorola Edge 60 Pro i troszeczkę gorszą niż Vivo X300 Pro. Wideo selfie w nocy. Maksimum, jakie ten telefon osiąga. Oczywiście dalej mróz. Na wideo mała ilość szczegółów. Ono nie jest zbyt ostre. Kolory za to naturalne. A tak w tej sytuacji radziła sobie Motorola Edge 60 Pro. Ciemna nocka, ciemna. Wracamy do OnePlusa i teraz wideo z Pixela 10 Pro XL w nieortodoksyjnym nakryciu głowy. Dobrze wyglądam. W sensie jakości oczywiście. Pixel oczywiście zdecydowanie lepiej. Tyle wystarczy. Główny obiektyw 4K 60, zimowa szarówka. OnePlus w trybie standardowym. Super stabilizacja nie jest włączona. Zobaczmy, czy są jakieś zakłócenia na drugim planie. Idę. Nie ma efektu żelatyny. Obraz skacze, ale jest naturalny. Zobaczymy, jak stabilizacja sobie będzie radziła. Teraz przeciągniemy sobie kadr. Okej. Świetna płynność, zero zgubionych klatek. Teraz super stabilizacja włączona. Może troszeczkę węższy kąt. Po prawej wideo w trybie standardowym, a po lewej z włączoną super stabilizacją. Różnica jest niewielka, ale chyba jest. Bezpośrednie porównanie wideo z OnePlusa do Poco F8 Ultra. Jak zwykle OnePlus po lewej, Poco po prawej. Tutaj muszę zaznaczyć, że OnePlus ma wybrany wyższy bitrate. Takiej możliwości w Poco nie ma. Jeśli chodzi o wielkość tych obu nagrań, które trwają tyle samo czasu, to 800 MB zajmuje nagranie na Poco F8 Ultra, a 1,12 GB ma nagranie na OnePlusie. Jak widać, jeśli chodzi o panoramowanie, to jest ono równie płynne w obu aparatach. Natomiast widać w OnePlusie wyższą jakość. Stabilizacja jest mniej agresywna, ale co za tym idzie, mamy mniejszą ilość artefaktów, szczególnie w koronach drzew. Teraz próbka obrazu, jego stabilizacji w warunkach lepszego światła.
a następnie ujęcie. Ok, ujęcie statyczne. Teraz zoom max 10-krotny. To chyba nawet trochę zbyt wiele, biorąc pod uwagę utratę jakości. Zobaczymy 6-krotny. Dobrze, o, to jest 6-krotny. Bardzo dobra stabilizacja obrazu przy przybliżeniu. Wiecie co, jeszcze trochę zmniejszę ten zoom. Tak nawet 6 razy. W przypadku dobrego światła, ale jednak 50 megapikseli to trochę zbyt dużo. O. Pogrzym się. Można dostać zawrotu głowy, jedno maleńkie przycięcie przy tym znaku, ale tak poza tym naprawdę bardzo dobra płynność. Tak więc bardzo dobre wideo z głównego obiektywu, a z szerokokątnego 10-80-30 klatek na sekundę tylko w wypadku tego obiektywu. I to niestety widać nawet w tak dobrym świetle. Różnica jakości jest ogromna. A w gorszym tak to będzie wyglądało. Stabilizacja jak zwykle niezbyt intensywna, a mogliby sobie pozwolić w przypadku tego obiektywu na więcej. 4K 60, obiektyw główny, noc, stabilizacja standardowa. Brak efektu żelatyny, naprawdę fajnie to wygląda. A Vivo X100 Ultra. Teraz zobaczymy. Jaśniejszy obraz, mocniejsza stabilizacja i żelatyna. Poco F8 Ultra, jeśli chodzi o stabilizację, coś pośredniego, ale nie podoba mi się ten obraz. OnePlus wygląda lepiej. Zawrócę może. Kawałek podbiegnę. Vivo. Kawałek podbiegnę. Poco. Kawałek podbiegnę. I z powrotem OnePlus. No bardzo dobrze to wypada. Może starczy. No dobrze, super stabilizacja włączona, 4K 60. Tak jak w dzień, stabilizacja nie jest dużo intensywniejsza i dalej nie ma błędów. Szeroki kąt 10-80-30. To wszystko, na co możemy tutaj liczyć. Jakość jest bardzo słaba. Tak sprawują się aparaty, a jeśli chodzi o wydajność, w teście Antutu tutaj mamy procesor Snapdragon 8 generacji trzeciej. Ustępuje wersji Elite, którą mam w Poco F8 Ultra. No tak wyglądały wyniki. Jeśli chodzi o temperatury, jakie osiągnęły oba telefony, no to OnePlus zdecydowanie miał temperaturę wyższą. Osiągał około 45 stopni przy tym największym natężeniu, największym nagrzaniu, natomiast Poco do 40 stopni. No i oczywiście było szybsze, czyli tutaj mamy jednocześnie i przewagę jednak wydajności i przewagę także chłodzenia, ale w normalnym, takim codziennym użytkowaniu tego telefonu on absolutnie sprawuje się jak flagowiec, nie ma tu żadnego problemu. Jeśli chodzi o system operacyjny, to jest standard system operacyjny OnePlusa. Mamy AI. Jeśli chodzi o samo AI, to jest jedna fajna implementacja. To są tłumaczenia ekranu. Tylko że te tłumaczenia ekranu mają charakter, że one są jakby na żywo. Po prostu nie ma zamrażania czy zdejmowania, robienia zdjęcia, screenshota ekranu i dopiero wtedy tłumaczenia. Nawet jeśli to się dzieje automatycznie, to tak czy owak potem musimy jakby wyjść z tego screenshota, przewinąć na przykład wątek, który mamy po chińsku i dopiero wtedy znowu powtórzyć całą operację. Tutaj nie, tutaj po prostu przesuwam wątek i to mi się automatycznie tłumaczy. Bardzo fajna rzecz, można czytać chińskie wątki na różne tematy. To może być naprawdę interesująca rzecz. Mamy w telefonie preinstalowane oprogramowanie O+ Connect stworzone od Oppo. Możemy je zainstalować na komputerze. Ono ma za zadanie spowodować bezproblemowe łączenie naszego telefonu z Macintoshem, z komputerem z macOS.
I to działa. Generalnie przesyłanie dużych plików filmowych czy jakichkolwiek innych dokumentów z telefonu na komputer przestało być problemem. I to już naprawdę spokojnie możemy posiadać inny telefon niż iPhone'a, mając Macintosha. Tutaj mamy jeszcze możliwość działania na komórce poprzez operację na ekranie. Po prostu rzutujemy ekran z komórki z możliwością modyfikowania i interakcji z telefonem. Bateria, no słuchajcie, 7400 mAh. Nie sposób tej baterii wykorzystać do cna. Telefon ładowałem z mojej ładowarki Power Delivery. Ja nie pamiętam, czy to jest dwójka, czy to jest trójka, 65 watów w każdym razie na jednym z wyjść USB-C jest i faktycznie z taką prędkością się ładuje. Tak jak mówiłem, to jest najlepiej trzymający telefon, jaki miałem. Kropka. No dobrze, teraz granie. Pokażę wam, jak się grało. Więc prędkość jest nastawiona Hyper, Pro Gamer i szybkość klatek Hyper. No gra się tak samo, naprawdę. Ile teraz? 100. I nie widzę, żeby to do 160. Oryginalna szybkość klatek, skierowane domyślne, zaawansowane sterowanie, sieć. The EMP drone is ready. Dobra. Enemy down. Watch out. K9 unit incoming. The EMP drone is ready. Dog factory scan. Engage the enemy. Enemy down. Enemy eliminated. Dostał. Cover. Trap deployed. Dobra. Dostały. Z bomby. Ja też obrywałem. Safe zone is Airdrop has been delivered. Trap deployed. Tak, zaraz, tylko przegram. Dobra, trzeba lecieć tam. Is coming. Airdrop incoming. The EMP drone is ready. Airdrop has been delivered. I'm down. K9 unit incoming. A teraz głośniki. Porównamy sobie, jak ten telefon będzie brzmiał. Tutaj muszę trochę przearanżować ustawienie. OnePlus 15. Od początku. Spoko. No dobrze, może to był błąd, że do porównania wybrałem akurat ten telefon, ale głośniki w OnePlusie posiadają solidną jakość. To nie jest oczywiście ten sam dźwięk, tak dobry dźwięk jak w Poco F8 Ultra. Nie ma tyle basów. No nie ma siły po prostu tutaj. Poco jest jednym z najlepszych telefonów, może najlepszym. Nie wiem jak grają Asusa telefony gamingowe, ale z takich standardowych telefonów, akurat nie tworzonych do gamingu, Poco F8 Ultra ma najlepszy dźwięk, z jakim się dotąd spotkałem. OnePlus
Gra na poziomie iPhone'a, czyli naprawdę solidnie, dźwięk jest zrównoważony, ma jakiś bas, ma przyjemne brzmienie. Super. To właściwie wszystko już, co mam do powiedzenia o tym telefonie. Solidny telefon, kosztuje 3000 złotych. Czy on jest wart takiej ceny? To już jest wasza decyzja. Starałem się pokazać, jakie są jego mocne, jakie są słabsze strony, a resztę to już musicie wy podjąć decyzję, czy on jest wart takich pieniędzy. Trzymajcie się.